Dzień dobry, mówi Dorota Freitag z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie bardzo prosty projekt skandynawski, ale będzie z niespodzianką. Zaczęłam od pomalowania pudełka farbą mineralną Flair w kolorze białym, bo chciałabym, żeby to pudełko było biało-szare. Ponieważ jednak było bardzo długo używane, po pomalowaniu okazało się, że na tej farbie są widoczne bardzo wyraźne przebarwienia, żółte plamy i też takie po prostu plamy zacieki. Jedyne, co można zrobić z takim przedmiotem z niespodzianką, to w tym momencie pokryć go podkładem. Ja użyłam podkładu uniwersalnego Flair. To jest podkład, który jest pomyślany nie tylko do pudełek, on głównie służy do malowania właśnie mebli używanych, mebli z niespodzianką. I po tym podkładzie mogłam spokojnie położyć cieniutką warstwę białego Flair i tak jak widać to pudełko jest już zupełnie jednolite. I tak samo będą się zachowywały szuflady, półki i wszystkie meble, które po prostu po pomalowaniu okazały się, że czymś poplamiły nam farbę kredową czy mineralną. Drugi kolor, który wybrałam, to jest New York Loft. Piękna nazwa i piękny kolor, taki ciekawy odcień szarości, industrialny bym powiedziała. Położyłam dwie cieniutkie warstwy za pomocą wałeczka. Chodziło mi o taką bardzo jednolitą fakturę, no bo jest to projekt skandynawski, bez postarzania, miał być czysty, dokładny i taki bardzo subtelny. Wybrałam szablon w taki charakterystyczny motyw skandynawski z plusikami. I tak, wnętrze pudełka dla kontrastu, jakby odwracam kolory, ozdabiam tymi plusikami w kolorze szarym, natomiast ten sam szablon użyję również na bokach pudełka, tylko odwrócę kolor, użyję go w kolorze białym. I teraz używam techniki suchego pędzla. Bardzo widoczne jest, że tu przydaje się z boku papier, ręcznik papierowy, po to, żeby zdejmować na bieżąco nadmiar farby. Ja o szablonach będę jeszcze opowiadać prawdopodobnie na live'ie, a tutaj widać też bardzo dokładnie, w jaki sposób prowadzić pędzel, żeby farba nie podciekała. Trochę mi było za mało w tym pudełku i użyłam jeszcze transferu. Mam taki papier, wydruk lewostronny, to są jakieś resztki papieru z poprzedniego projektu i użyłam transfer marker. To jest moje odkrycie, moja ciekawostka tego sezonu i teraz tak, jeżeli nie masz wprawy i nie wiesz ile nałożyć tego transferu, to warto odłożyć papier, wydruk na ręcznik papierowy i tam nanieść transfer, dlatego że wtedy nadmiar wsiąka w ten ręcznik papierowy. Dopiero wtedy kładziesz sobie to na pudełko i patyczkiem pocierasz po wydruku. I tak jak widać, jest niesamowicie precyzyjny, nie było żadnych zacieków, także polecam tą metodę, żeby w ramach nauki najpierw nakładać transfer na papierze. I na koniec woskowanie. Woskuję całość za pomocą bezbarwnego wosku Flair. Nakładam go jednokrotnie i po zastygnięciu poleruję i moje pudełko jest gotowe. Pora podziękować za uwagę. Linki do produktów znajdziesz pod filmem. Zachęcam do subskrybowania i podziel się tym filmem. Zostaw komentarz. Poprawisz mi humor. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie.